Cześć Sylwester. Cześć, witam Cię. Dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać. Weź Chciałem zobacz. się Ciebie zapytać o najnowsze wydarzenia dotyczące BitBaya, czyli tą decyzję wczorajszą, że jednak opuszczacie Polskę, przenosicie się na Maltę. I chciałem zapytać, jak to będzie wyglądało. Przecież wydaje mi się, odnosicie sukces, tak? Jak to będzie wyglądało dla Was, jak dla Waszych klientów? Czy z punktu widzenia decyzji, którą musieliśmy podjąć, ze względu na to, że jak chyba sami widzicie, sam widzisz, spory problem jest jak na razie w naszym kraju, jeżeli chodzi o rachunki bankowe itd., itd. Malta umożliwia nam po prostu szerszą współpracę tak naprawdę na rynkach międzynarodowych, a to głównie jest dzisiaj temat rozwoju BitBaya, tak? Czyli tak naprawdę Europa. Więc ta decyzja musiała być podjęta, tak? Nie podeszliśmy dalej do żadnych rozmów, ani tak naprawdę w dalszym ciągu nie ma żadnej komunikacji między nami a KNF-em, chociaż wielokrotnie próbujemy to zrobić, ale nie do końca jest odzew z drugiej strony. Jak widzisz, w innych ministerstwach jesteśmy, choćby nawet Ministerstwo Finansów, kwestie podatków w ostatnim czasie, które trzeba było gdzieś tam rozstrzygnąć. Ale jakby temat Komisji Nadzoru Finansowego dalej nie został rozwiązany i cały czas dalej jesteśmy blokowani, to znaczy, że w dalszym ciągu nie możemy otwierać rachunków bankowych, czy też nawet naszym partnerom biznesowym te rachunki są wypowiadane tylko przez to, że współpracują z BitBayem. I to jest jakby to trochę niefajne i tak nie można po prostu pracować, tak? Wszystko nam się opóźnia też przez to, wszystkie nasze rzeczy, które chcieliśmy wprowadzać, które mamy wprowadzać, tak naprawdę non-stop są opóźniane, właśnie ze względu na to, co się dzieje, tak? Bo z jednej strony tutaj mamy cały czas pracę prawną i chcielibyśmy to rozwijać, a z drugiej strony jesteśmy po prostu zatrzymywani, bo nie jesteśmy w stanie po prostu ruszyć dalej, więc ta decyzja musiała być już ostateczna, więc przenosimy się. I nic, będziemy działać na Malcie. Poruszyłeś tutaj kilka kwestii, jak rozwój międzynarodowy BitBaya, poruszyłeś też kwestię podatków i Ministerstwa Finansów. Pozwól, że o to Cię może zapytam w tym momencie, jak widzicie te kwestie podatków, bo ministerstwo spuściło nieco z tonu, ale ta decyzja jest jeszcze jakby nie przybrała kształtu prawa powszechnie obowiązującego. Miała być komisja. Znaczy ja myślę, że to też wszystko jest przed nami. Pamiętajmy, że była ostra burza, tak, przed tym okresem chwili rozliczeniowym, czyli tego 31 kwietnia. Tak jak w ministerstwie prowadziliśmy rozmowy, te cały czas działania są prowadzone, to znaczy to nie jest tak, że ministerstwo spuściło z tonu. Nie, cały czas jakby próbują dostosować się. W ministerstwie, w ostatnim spotkaniu, na którym byłem, grupa robocza, w której też tam występowałem, jednoznacznie po prostu stwierdziła, że musi być z tym jakiś porządek, więc zostały zebrane pomysły, zostały zebrane kwestie informacyjne, i zobaczymy, tak? To jest, tak jak mówię, jeszcze długa praca przed nami, jeżeli chodzi o kwestie podatków, tak? Tylko pamiętajmy, podatki a regulator to są dwie różne rzeczy, nie? Czyli to jest właśnie jeden problem, że to nie idzie w parze ze sobą, czyli Ministerstwo Finansów, kwestia podatkowa i ja myślę, że ten temat w miarę szybko zostanie rozwiązany, a jeżeli chodzi o regulację, to jak widzimy w dalszym ciągu stoimy w miejscu, tak? A tymczasem BitBay umożliwia swoim użytkownikom rozliczenie na zasadzie, że wybierają, czy płacą PCC, na zasadzie wybierają, czy płacą podatek od krypto. Jasne. Tak? Znaczy wiesz co, tutaj jest taka ciekawa kwestia po naszej stronie. Siadając tak naprawdę z dużym partnerem prawnym, znanym na rynku, to on tak naprawdę zaproponował nam te rozwiązania, które my przedstawiliśmy. Jest spory problem z tymi rozliczeniami, tak? Nawet Urząd Skarbowy jakikolwiek, w jakimkolwiek mieście, nie ma pojęcia, w jaki sposób to rozliczyć, więc z naszej strony został stworzony soft. To jest właśnie też jeden z przykładów, o którym rozmawiałem w ministerstwie, że my taki soft jesteśmy w stanie stworzyć, i stworzyliśmy do rozliczeń, więc takim sam soft możemy stworzyć dla ministerstwa, żeby można było to liczyć, tak? Musimy pamiętać, że od podatków nie uciekniemy. To jest temat, który trzeba będzie się rozliczyć, nieważne tu, w innym kraju i tak dalej. Użytkownicy są przekonani, że to, że BitBay jest w Polsce, to jest dużym problemem, bo mamy KAS i tak dalej. Nie jest tak. Ja mogę powiedzieć wprost, że zanim w ogóle KAS przyszedł do giełd, to wziął wszystkie informacje z banków. I proszę mi wierzyć, że wiem o tym, że została najpierw skonstruowana lista wszystkich giełd kryptowalut z nazwami tych firm. Zostało
zgłoszone to do GIF-u i GIF, najprawdopodobniej GIF, nie jestem pewien, czy to był GIF, stworzył raport, to znaczy dla KAS-u został stworzony raport, gdzie dokładnie dany użytkownik wypłacał środki. Czyli reasumując, użytkownicy mający wiedzę pod tym kątem, że BitBay jest w Polsce, to jest duży problem rozliczeniowy, bo będzie kiedyś tam musiał przekazać informacje i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że my nie przez to przenosimy się też na Maltę, bo to nie jest główna kwestia przeniesienia się, bo użytkownicy są przekonani, że w tym momencie przez to, że wpłacili środki do BitBaya, to będą musieli płacić podatek. Nie jak płacili do Bitstampa, to też te informacje ministerstwo czy KAS ma, więc to musimy brać pod uwagę, że ta lista po prostu została stworzona. A to, że później KAS przyszedł do giełd, to jest kolejny dopiero krok. Banki i wypowiadanie rachunków bankowych waszym kooperantom uznałeś za istotny problem, czy jeden z największych, tak? Największy. Teraz, w tym momencie w Polsce. Tak, no to jest chyba największa teraz jakby problematyka, no bo chyba zdajesz sobie sprawę, że no bez rachunku bankowego no nie mamy możliwości działania. Tak naprawdę firma, która funkcjonuje na tradingu, czyli na tym, że klienci no, handlują, tak, w tym momencie fiatem, a kryptowalutą, no bez możliwości wpłacenia fiatu, no nie ma handlu. A jak oceniasz tą akcję Stowarzyszenia Bitcoin, która ma wymusić tak naprawdę na bankach zachowanie no, zgodne z prawem, czyli No nie wypowiadanie tych imów. nie wypowiadanie tak tych to, umów, tak. tak to jest. Powiem Ci, no ciekawe pytanie, no. Powiem Ci, sam nie wiem, wiesz, to jest bardzo duży temat. Uważam, że duży chaos się też przez to wszystko robi, tak? Ja uważam, że po pierwsze do niczego dzisiaj nie powinniśmy nikogo zmuszać. Jest to taka tematyka, że no, potrzeba jest wiele czasu, myślę, i wiedzy tych instytucji, aby one przekonały się też do tego tematu. Pamiętajmy, że głównym zarzutem jest pranie pieniędzy i to jest główny zarzut Komisji Nadzoru Finansowego, który nie do końca jest trafny po prostu. Bo gdyby jakkolwiek Komisja Nadzoru Finansowego tylko i wyłącznie zwróciła się do nas o to, jakie my mamy procedury i jakie procesy i przeczytała je, czy ewentualnie dała swoje uwagi, czy też podeszła do jakiegokolwiek audytu, na co ja jestem skłonny dzisiaj się poddać bez żadnego problemu. Przecież o to by chodziło, tak? Żeby nawet dano nam wytyczne, że to może robicie źle, a może robimy to za dobrze, no nie wiem, tak? To jest kwestia po prostu tylko i wyłącznie rozmowy. No, ja pod moim kątem uważam, że compliance w naszej spółce naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Pamiętajmy, że BitBay zatrudnia byłych policjantów i to z cyberprzestępczości. Mamy specjalizowanych specjalistów z banków, z dziedziny AML-u i to u nas jest. No, to nie dzieje się, tak? To nie jest po prostu firma, w której jestem ja i po prostu wchodzą sobie przelewy, wychodzą sobie przelewy. No nie, wszystko jest pełno kontrolowane. Ale oni wszyscy zostaną w Polsce, tak? Ci pracownicy, czy część przeniesiecie na Maltę? Na pewno jest przeniesienie części na Maltę, no a i tutaj zostanie powołana spółka, która będzie spółką supportową. Jasne. No właśnie, pytanie, wyjdźmy za granicę do BitBaya i z bankami za granicą też są takie problemy? Znaczy, wiesz co, to nie jest tak, że tylko w Polsce jest ten problem. Problem jest na całym świecie, jeżeli chodzi o banki. Tylko po pierwsze, no, banki wymagają od nas większej procedury i wykazania tych procedur, tak? W ogóle jest dialog. Po tym dialogu tak naprawdę można dostosować się. Wiadomo, bank chce być bezpieczny, my też chcemy być bezpieczni. I na tej podstawie wybudowaliśmy po prostu współpracę za granicą. Czyli teraz BitBay rozwija się za granicą, a w Polsce czy ten wzrost przyhamował po tych ostatnich akcjach KNF-u, NBP? Jak byś porównał perspektywy na rynku zagranicznym do perspektyw na rynku polskim? No wiesz co, ciężko też to jest porównać. Na pewno czy Polska wyhamowała, ogólnie branża wyhamowała, więc nie możemy analizować tego pod takim kątem, że przez sytuację KNF-u i tak dalej wyhamowanie. No nie, no w grudniu, styczniu wiecie co się działo, no i jakby tutaj nie było hamulca, tak? W lutym to samo. Mamy dzisiaj taki, a nie inny kurs, troszeczkę
jest on w tendencji spadkowej, więc no to zainteresowanie jest po prostu troszeczkę mniejsze, ale nie odczuwam jakiegoś takiego mniejszego zainteresowania. Wiadomo, że teraz przyrost użytkowników z zagranicy robi się po prostu u nas coraz większy, no ze względu też na nacisk marketingowy, wyjazdowy, jak wiecie, byliśmy w Amsterdamie, teraz będziemy w Cyprze, później znowu jesteśmy w Amsterdamie, więc te konferencje zagraniczne są bardzo mocno przez nas obstawiane, no i więc ta liczba użytkowników z zagranicy no, dynamicznie nam po prostu napływa. Jasne, więc BitBay Pro jakby w tym momencie długo oczekiwany może jeszcze pomóc poprawić ten wzrost. Nie, to jest na pewno. Znaczy, no, ubolewam nad tym, że tak naprawdę w dużo częściach pewne kwestie, które chciałem, żeby były powprowadzane, wiele użytkowników gdzieś ma trochę o to żal, bo gdzieś powiedziałem, że coś będzie, tego nie ma. Tylko to wiesz, nie do końca wychodzi z tego, że to u nas ktoś czegoś nie chce wypuścić. Problem naprawdę dotyczy tych wszystkich regulacji, tego nad czym tu walczymy. To opóźniło nas, myślę, przez tą całą sytuację z KNF-em, z otwieraniem nowych rachunków, z zamykaniem rachunków. Opóźniło nam rozwój spokojnie o ponad pół roku. Więc zobaczmy, jak taka akcja bardzo mocno wpłynęła na spółkę. Ktoś z boku powie, bo BitBay nie dostarcza, nie dodaje nowych krypto, nie daje pro i tak dalej. Ale to nie wychodzi z tego, że my tego nie chcemy, tylko ten szereg pracy, który musi zostać wykonany pod kątem prawnym, wdrożenie systemu prawnego. Popatrzmy, teraz mamy RODO, zaraz wprowadzamy wszystkie kwestie związane z RODO. Do 25 musieliśmy przygotować wszystkie regulaminy, procedury, kolejne procesy. Jest mnóstwo po prostu rzeczy, które musimy dodatkowo przygotowywać, no i hamuje po prostu to. Chociaż jakby tematyka RODO była nam znana już dużo wcześniej, więc jakby RODO nas może nie przyhamowało stricte, ale już te rzeczy typu wypowiadanie rachunków partnerom i tak dalej, no to powoduje po prostu, że zamiast IT zajmować się kwestią programowania i rozwoju samej platformy, no to musimy jakby cały czas pracować nad tą tematyką, która jest związana z rachunkami, tak? No i dlatego te opóźnienia, ale mam nadzieję, że już po przejściu na Maltę, ja myślę, że tutaj w czerwcu te Pro już musimy wypuścić, to jest jeden z najwyższych priorytetów właśnie ze względu też na to, że rynek zagraniczny też bardzo mocno tego wymaga, więc tym bardziej no, musimy to zrobić. Mam nadzieję, że no, też przejście na Maltę to też jest pewien chaos, tak, też dla nas, bo to są pracownicy, biura tam i tak dalej, no to wszystko oczywiście się dzieje. No i to wiesz, że to jest taki problem właśnie, że trochę nas to pohamowało z tym wszystkim. Ja nad tym bardzo ubolewam, bo wiesz, mogliśmy tak naprawdę, nie rozumiem tego, w dalszym ciągu być tutaj, być może pod większą kontrolą, pod większym nadzorem. Przecież my tego chcemy, tak? Przecież tu nikt nie ucieka przed tym. To samo zrobiliśmy na Malcie, przedstawiamy wszystkie dokumentacje, no ale no szkoda, no po prostu. W kuluarach krąży plotka, że kolejna akcja jest szykowana przez polski nadzór i teraz takie moje pytanie, czy widzisz jakby światełko w tunelu i nie jest to nadjeżdżający pociąg dla społeczności w Polsce jednak, że nie będzie tak źle, że będzie może dobrze w przyszłości? Jaką masz wizję? O tym mówi się w kuluarach, że będzie lepiej? Nie, mówi się o tej akcji. Wiesz co, czy będzie lepiej? Ja mam taką nadzieję i myślę, że będzie lepiej. Kwestia jest to po prostu czasu. A o tym, co mówisz w kuluarach, no ciekawe, bo ja jeszcze chyba nic nie słyszałem, więc nie wiem, co mocno jest mówione. O nowej akcji, mam rozumieć, KNF-u. No, takie krążą plotki, niedobrze. na ile one są prawdziwe. To chyba jednak podjęliśmy słuszną decyzję, bo może nas to po prostu nie dotknąć już, więc przynajmniej tyle. Ale to dobrze, znaczy wiesz co, ja, jeżeli pytasz się o przyszłość branży, wczoraj też o to byłem pytany. Na prelekcji bardzo dużo też rzeczy pokazałem swojej, gdzie branża krypto dostała też dużo problemów, tak? Trochę ICO myślę, że było takim dużym zapalnikiem i trochę może nieprzemyślane te inwestycje klientów. Czemu nieprzemyślane? Bo tak naprawdę no, nie do końca ludzie wiedzą, w co inwestować, tak? W co inwestować, jak inwestować. Głównie może słowo jak inwestować jest czymś najlepszym, bo tego właściwie użytkownicy chyba nie do końca wiedzieli. No i ten przykład ICO trochę na pewno był problematyczny. Rozwój branży na pewno będzie olbrzymi i już jest. Jak widzisz, tematyka blockchaina jest tematem głównym. Trochę irytujące to jest, ale zobaczmy, co z tego będzie. A branża na pewno będzie się bardzo dynamicznie rozwijać. Zobaczmy, ile krajów już jest bardzo mocno zainteresowanych w ogóle tematyką kryptowalut, firmami takimi jak BitBay i tak dalej, i tak dalej. No więc tego życzymy branży i tego życzymy BitBayowi, żeby jakby był na czele tego rozwoju, tej fali. No mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za również. wywiad. Do zobaczenia. Do zobaczenia.